Szanowni Państwo, chyba ten widok jest wszystkim znany w ostatnich tygodniach, a właściwie miesiącach. Być może już wyskakuje Wam z lodówki, być może jest znudzony, być może nie każdy wie tak naprawdę, na czym polega ChatGPT i wykorzystanie sztucznej inteligencji, ale dzisiaj będzie moim wirtualnym asystentem w trakcie prezentacji i postaram się przekonać Państwa, że to ewolucja, a nie rewolucja. Zacznijmy od prostego pytania, żeby sam przedstawił siebie jako silnik sztucznej inteligencji stworzony przez OpenAI, wykorzystywany w ramach dzisiaj wersji 3,5, podobno ChatGPT 4 w ogóle pozamiata względem sztucznej inteligencji i wszyscy możemy czuć się zagrożeni. Ja mam inne przeświadczenie o tym jako osoba, która reprezentuje branżę technologiczną. Natomiast to, co chciałbym powiedzieć o ChatGPT i nie wnikać w szczegóły dzisiaj techniczne, poza aspektami uczenia, przygotowywania danych, budowania systemów wykorzystujących, to chciałbym podsumować ChatGPT jednym słowem: fenomen. Która z aplikacji w ostatnim czasie przez Państwa była tak rozpoznawana, która stworzyła tak wysokie zasięgi, tylu użytkowników skorzystało? W końcu, która firma leasingowa dzisiaj nie chciałaby mieć tak rosnącego portfela klientów, jak ChatGPT ma rosnące portfolio użytkowników wykorzystujących i wchodzących z nimi w interakcję? Sprawdziłem dzisiaj na Wikipedii definicję, jaka pojawia się o ChatGPT. Pojawia się tam takie jedno zdanie, które mówi, że będzie mógł wchodzić z nami w proste interakcje, w proste rozmowy, ale także obsługiwać bardzo szczegółowe rozmowy w domenie biznesowej. Czy wykorzystanie i konwersacja z klientem o domenie biznesowej w leasingu to nic innego jak po prostu obsługa przez danego doradcę? Czy to nie codzienne Państwa obowiązki, które wykonujecie względem klienta, obsługi portfela, obsługi umów i asetów, czyli odpowiadanie na pojawiające się procesy kognitywne, czyli procesy, w ramach których podejmujecie pewne decyzje, słuchacie, śledzicie to, co robi użytkownik, śledzicie swoich klientów, pomagacie, podejmujecie pewne decyzje od decyzji ryzyka poprzez decyzje compliance'owe, oceny, podpisanie umowy czy negocjacje. To są procesy, które właśnie sztuczna inteligencja w ramach kognitywnej automatyzacji, czyli operacji, nad którymi dzisiaj inżynierowie i naukowcy pracują, ma wspierać i automatyzować, ale automatyzować w sposób wyprzedzający dzisiejszą automatyzację procesów biznesowych, w których sobie definiujemy, warsztatujemy się, jak ten proces ma przebiegać. Ma wspierane być to przez kognitywną automatyzację, która na podstawie danych przetwarzanych przez nasze systemy optymalizuje system, podejmuje decyzje i pozwala podejmować decyzje tak samo dobre jak człowiek. Natomiast ja mam jedno pytanie do Państwa. Niech podniosą ręce osoby, które są przekonane, że dzisiaj wdrożyłyby ChatGPT w takiej formie, jak jest, w swoich procesach leasingowych, w swojej obsłudze klienta. Tak myślałem, że nikt nie podniesie tej ręki. Myślę, że jest to słuszne podejście. Za chwilę o tym postaram się przekonać Państwa. Natomiast jest jedna ważna rzecz, która dzieje się na naszych oczach właśnie dzięki czatowi GPT, to znaczy ta rosnąca odpowiedzialność z jednej strony przez firmy we wdrażaniu sztucznej inteligencji, żeby robić to etycznie, żeby robić to zgodnie z przepisami, z regulacjami, ale przede wszystkim dążenie do wykorzystania tej sztucznej inteligencji w procesach biznesowych pcha nas do przodu. 10-15 lat temu nasza automatyzacja polegała na prostych makrach i skryptach. Następnie wdrażaliśmy procesy automatyzacji w oparciu o silniki BPM i dzisiaj dalej to robimy jako sprawdzone narzędzie. Przez ostatnie 2 lata takim fenomenem i zachwycnięciem w branży bankowej, finansowej było wykorzystywanie robotyzacji. Chcieliśmy robotyzować wszystkie systemy legacy, żeby wyciągać i niekoniecznie je zastępować. Słuszne podejście. Po co mamy walczyć z górą, jak po prostu możemy powoli na nią wchodzić, robotyzować proste kroki w tych systemach właśnie wspominanych klasy legacy, w systemach na przykład księgowych złożonych, których digitalizacja, transformacja i migracja są kosztownymi projektami i często kończą się niestety klęską i dążymy na pewną górę. I niekoniecznie jest to zdobywanie tej góry, a raczej spotkanie jak Titanic. Dzisiaj dążymy tak naprawdę, wdrażając sztuczną inteligencję, do kognitywnej automatyzacji. Czyli idziemy krok dalej, zaczynamy osadzać tą sztuczną inteligencję w kanałach wejściowych z klientem, które pozwalają nam rozumieć to, co
klient do nas adresuje, czyli podejmować te decyzje podobnie jak podejmuje to doradca w swoich kognitywnych procesach, które wykonuje. Następnie w back-office, który pozwala nam wykorzystywać w oparciu o rozumienie dokumentów, rozumienie języka naturalnego, przetwarzać dane gromadzone od klienta, gromadzone w ramach procesu, podejmować decyzje w ramach tego procesu, a następnie w komunikacji wychodzącej personalizować ofertę, personalizować to, co przedstawiamy naszemu klientowi, zarówno z wykorzystaniem komunikatów głosowych, z usług właśnie speech to text czy text to speech, z wykorzystaniem chatbotów dzisiaj coraz bardziej popularnych i to wszystko składa się na naszą kognitywną automatyzację. No i właśnie ta wspomniana góra lodowa, bo ta konwersacyjna obsługa klienta, do której moglibyśmy wykorzystać dzisiaj w pierwszej myśli nachodzącej ChatGPT, to tak naprawdę taki szczyt tej góry lodowej, który pokazuje nam to, co widzi klient. Natomiast klient nie widzi tego wszystkiego, co dzieje się w back-office. Klient nie jest tego świadomy. To znaczy, jeżeli zapytalibyśmy w ankiecie klientów branży leasingowej, jak duży musi być back-office, żeby obsłużyć te wszystkie umowy, to ja myślę, że klienci wskazaliby może 10% wielkości tych firm. To znaczy klienci nie są świadomi, jak duże mamy działy księgowe, jak duże mamy działy ryzyka compliance'owe, czy zespoły odpowiedzialne za uruchamianie umów i sprawdzanie dokumentacji, na co składa się to właśnie to zachwycające doświadczenie klienta, czyli to doświadczenie, które budujemy u klienta na sam koniec, że ten klient do nas chce wracać, ten klient chce u nas kupować, chce przedłużać z nami umowy, aneksować, chce brać kolejny leasing i dzięki temu nasz portfel jest stały lub rośnie, a nie jest to rzecz, którą no właśnie nie widzi tego klient, a to wpływa wszystko na to. I teraz ważne, żeby z tą górą lodową się nie zderzyć, bo góra lodowa ma czubek, owszem, widzimy go, ale jeżeli zrobimy to zbyt pochopnie, to możemy z tą górą lodową się zderzyć i myślę, że jeżeli byśmy dzisiaj wzięli ChatGPT w formie, jakiej jest i korzystali z tego, że mamy nauczony go całkiem dobrą bazą z internetu do wyznaczonej daty, nauczony i przetrenowany model, to moglibyśmy powiedzieć, ok, to jest jakaś wiedza rewolucyjna. Natomiast ja myślę, że nikt, tak jak Państwo potwierdziliście, tego nie zrobi, bo ChatGPT potrafi po prostu mieć halucynacje. Zjawisko, które nie pozwala na prawidłowe działanie, to znaczy przez to, że ChatGPT dopasowuje najlepiej pasujące, następujące po sobie słowa, niekoniecznie będą to prawdziwe informacje. Żeby odpowiedział mi ChatGPT na pytanie, czym jest leasing day, musiałem naprawdę długo się naprodukować. To nie jest tak, że ja nagrałem za pierwszym razem, czym jest leasing day. Ja musiałem nadać kontekst działania, musiałem go wprowadzić, czym jest Związek Polskiego Leasingu. Bo jeżeli pytałem się, kto organizuje leasing day w Warszawie, sztuczna inteligencja nie miała pojęcia. Nie została wprowadzona w kontekst tego działania. To sztuczna inteligencja dzisiaj jeszcze nie ma tak dobrych zachowań w ramach procesów kognitywnych, że jeżeli nie jest wytrenowana na danym zbiorze, który pozwala na pewno na skuteczne działanie, żeby odpowiedzieć wprost na dane pytanie. Co więcej, prowadząc ciągle, zadając te pytania, kiedy zadałem pytanie w końcu o leasing day, dowiedziałem się, że PSL to Polskie Stowarzyszenie Leasingu, a nie Polski Związek Leasingu jest odpowiedzialny za rozwój i przeprowadzanie konferencji e-Leasing Day. Myślę, że pojęcie etyki sztucznej inteligencji, odkąd rośnie popularność ChatGPT, przewija się w każdej firmie, w każdym otoczeniu społeczno-gospodarczym, pewnie przewija się przez obszary compliance i w końcu jest argument biznesu do rozmów z działami compliance i ryzyka, że sztuczna inteligencja jest ok, bo zaczynamy panować nad etyką jej. Zaczynamy myśleć o tym, czy to jest etyczne. Myślimy na poziomie regulacyjnym Unii Europejskiej, na poziomie regulacyjnym między innymi nadzoru organu nadzorczego, jakim jest Komisja Nadzoru Finansowego. Myślimy na poziomie na przykład urzędów takich jak Urząd Ochrony Konsumentów, który wydaje jasne rekomendacje na ten temat. I kilka takich punktów stałych, które pojawiają się w tych rekomendacjach, regulacjach, nad którymi pracują instytucje nadzorcze czy ustawodawcy, to jest po pierwsze, żeby budować rozwiązania, które są na ograniczonym zbiorze danych. To znaczy domena biznesowa, w jakiej się poruszamy, to już jest pewien zbiór danych. My nie chcemy, żeby ChatGPT czy jakikolwiek inny model sztucznej inteligencji odpowiadał nam na podstawie danych losowych, na podstawie danych, które no niekoniecznie są prawdziwe, zwłaszcza kiedy nie będziemy mieli na tym 100% kontroli.
Po drugie, musimy budować rozwiązania, które będą audytowalne, ponieważ wykorzystując sztuczną inteligencję do podejmowania jakiejś decyzji, musimy być pewni tego, że będziemy w stanie dojść, na podstawie czego ta decyzja została podjęta, na podstawie czego została wydana i następnie móc odzwierciedlić to przed organem nadzorczym, w razie wątpliwości przed klientem. Musimy dać też możliwość klientowi, to jest ważne, jedno z wymagań, między innymi jedno z rekomendacji Urzędu Ochrony Konsumentów jest to, żeby dać klientowi możliwość przełączania się zawsze na opcję z pracownikiem. Ja za chwilę pokażę takie wyniki z naszych wdrożeń rozwiązania chatbot, które pokazują, że niekoniecznie klienci chcą nawet się przełączać już dzisiaj przy dobrze wdrożonych systemach tej klasy na rozmowy z konsultantami. Ważnym wyznacznikiem jest także to, aby dane swoich klientów przetwarzać zgodnie z regulacjami. Na pewno na tej sali znajdują się osoby pracujące na co dzień w dziale compliance, które kładą szczególny nacisk na ten obszar. I ja zgadzam się 100% razem z nimi, z działami bezpieczeństwa, co niejednokrotnie biznes ma za złe, że ograniczają te działy możliwości rozwoju. Ja myślę, że dbamy o dobry interes i zarówno nasz i klienta, aby te dane przetwarzać w rozwiązaniach sprawdzonych, które będą uczyły się na podstawie naszych danych. Będziemy uczyli te rozwiązania w sposób kontrolowany i ograniczony. Dzięki temu te decyzje podejmowane przez sztuczną inteligencję na pewno będą poprawne. No i właśnie, żeby budować te rozwiązania ze sprawdzonymi dostawcami, bo rozwiązania, które budujemy z firmami, które mają w portfolio takie wdrożenia, pozwalają mieć pewność, że pewne procedury zostały przetarte, pewne szlaki zostały przetarte. Między innymi komunikat, który nie dotyczy branży leasingowej, w teorii, bo większość z Państwa spółek jest powiązanych kapitałowo z bankami, jak najbardziej te wymagania od strony KNF-u się pojawiają o przetwarzaniu danych w chmurze obliczeniowej. No jest pewnym wyzwaniem przy pierwszych wdrożeniach, natomiast każde kolejne wdrożenie pomaga to wykorzystywać. I ja uważam, że ChatGPT to nie rewolucja, a ewolucja, bo sztuczna inteligencja nie jest z nami od wczoraj. Sztuczna inteligencja nie pojawiła się i rozwiązania klasy chatbot nie pojawiły się w ostatnich 4 miesiącach, kiedy pojawił nam się ten hype na ChatGPT, jego fenomen wszędzie wyskakujący, włącznie z każdym otwarciem sieci dzisiaj, to wszędzie widzimy ChatGPT. To rozwiązania, które jak już występuję podczas tej konferencji trzeci raz staram się przekonać Państwa, że konwersacyjna obsługa klienta to jest kierunek przyszłości. Myślę, że ten ChatGPT pokazuje, że właśnie idziemy w stronę konwersacyjności. Pamiętajmy, że zmieniają nam się pokolenia, które będą pojawiały się w naszym portfelu. To znaczy portfel umów leasingowych będzie przechodził coraz bliżej do tego pokolenia generacji Z, które niejednokrotnie dzisiaj na zadane pytanie, czym jest surfowanie po sieci, nie potrafią odpowiedzieć, bo dla nich to jest naturalne. Oni nie wiedzą, czym jest surfowanie jeszcze po sieci. I właśnie my jako Tuatara staramy się łączyć nasze usługi, nasze doświadczenia z produktami, dostarczając zarówno technologii i consulting, tworząc zachwycające doświadczenia klientów z wykorzystaniem właśnie sztucznej inteligencji. Wdrażając rozwiązania na całym świecie, udaje nam się osiągać takie wyniki, jak na przykład 95% z wykorzystaniem rozwiązania ActionBot wdrożonego w instytucji finansowej. 95% klientów, których rozpoczęło rozmowę z wykorzystaniem tego rozwiązania, nie chciało już się przełączać na rozmowę z konsultantem. Niewymagane to było. 5% obsługi pozostałych przypadków. Daliśmy taką możliwość, bo to jest dobre dla klienta, bo klient niejednokrotnie tego wymaga. No nie oszukujmy się, każdy z Państwa na pewno rozmawiał albo próbował się połączyć z jakimś bankiem telefonicznym i nie mógł VoiceBot tego do końca rozpoznać. No i w pewnym momencie już zaczynamy używać słów, no przełóż nas w końcu na tego pracownika. Coraz bardziej frustrujące jest, kiedy nie da się przełączyć do tego pracownika i nie można uzyskać satysfakcjonującej nas informacji. W ramach naszego portfolio produktów stworzyliśmy wszystkie produkty, które dążą do kognitywnej automatyzacji. To znaczy staramy się łączyć produkty zarówno klasy chatbot, produkty rozpoznające dokumenty jak SenseID, ale także naszą platformę do wspierania usług finansowania Finti, aby w ustrukturyzowany, oparty o zdarzenia przepływ informacji między domenami biznesowymi pozwalał nam właśnie w sposób kognitywny automatyzować procesy. Łącząc poszczególne kropki z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, staramy się budować procesy biznesowe, które będą nadążały nad tym, co potrzebuje klient, będą nadążały nad tym,
w jaką stronę zmierza automatyzacja procesów biznesowych, będą gotowe do współpracy z innymi systemami i z narzędziami zewnętrznymi i jak niejednokrotnie podkreślam, będą rozwiązaniami jak klocki Lego. To znaczy będziemy układali tak, aby zapewnić zwinność organizacji, przy tym spełniając wymagania pojawiania się na przykład w infrastrukturze cloudowej i współpracując z otoczeniem serverlessowym. Wykorzystując rozumienie języka naturalnego, nie tylko w konwersacji, wykorzystując rozumienie języka naturalnego w oparciu o dokumenty, w oparciu o na przykład maile, które będą pojawiały się w organizacji, będą do nas przychodziły wspominane podczas wcześniejszych prelekcji. I wspierając także ten back office, bo pamiętajmy o tym, że nawet najlepsza automatyzacja nie wyeliminuje 100% pracy back office'u i narzędzie, którym będzie pracował pracownik taki back office'owy, jeżeli to narzędzie jest intuicyjne, narzędzie wspiera jego pracę codzienną, to ta praca jest naturalniejsza, jest szybsza, szybciej możemy obsłużyć tego klienta i nie potrzebujemy czekać 36 czy 40 godzin na obsługę klienta na zapytanie na przykład mailowe, którego też koniecznie nie musimy eliminować. To zapytanie mailowe dalej w dalszym ciągu może do nas trafiać, bo będzie rozpoznawane z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji, natomiast być obsługiwane na przykład gotową odpowiedź. No właśnie, czy konwersacyjne interfejsy to przyszłość? Myślę, że zdecydowanie tak. Czy ChatGPT to rewolucja w tym aspekcie? Myślę, że ewolucja. O tym, czy kognitywną obsługę klienta możemy zastąpić kognitywną automatyzacją, zapraszamy wszystkich, żeby porozmawiać od godziny 15:20 podczas wspólnych warsztatów, na których postaramy się pokazać, jak etykietować, przygotowywać zestaw danych do kognitywnej automatyzacji, jak mapować procesy, rozpoznawać kognitywne procesy. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.